Ale to będzie krzywo. Uderzam. Ona tu bardzo ślicznie właśnie spada w tym momencie, więc... Otwieraj! Otwieraj, ty pijaku wstrętny! Siemanko. Dzisiaj na mojej działce będziemy wymieniać sobie okno. Mianowicie dostałem od pani Ali zresztą, poznaliście ją na wcześniejszych odcinkach, dostałem od niej okno. Dosyć duże, blokowe, kuchenne i mam plan wymienić to i wstawić tutaj tamte duże. A mianowicie mniej więcej ono jest takie duże, takie wielkie i będę musiał zrobić coś takiego, mniej więcej. Będzie to ogromna dziura, ale chcę zrobić to lepiej niż z tymi drzwiami, więc wymierzymy sobie to do porządku od środka. Tutaj posadzimy je przy samym suficie, praktycznie samiutkim, i zrobimy to tak, że wywiercimy tu dwa otwory, przewiercę się na wylot i od tych dwóch otworów pociągniemy sobie wymiary z zewnątrz już po ścianie na dół i tam będziemy wszystko kontynuować robić. Tu jeszcze musimy przestawić kanapę, ponieważ ona tu teraz nie będzie stała, musi iść w ten narożnik. No i myślę, że to tyle. Bierzmy się do pracy. Futryna ma 116, więc mniej więcej na tyle wytniemy, żeby nie było tak jak ostatnio, już za dużo wywaliłem. Więc no tak, przesuńmy sobie najpierw narożnik, bo nam tylko przeszkadza. Dobra, tyle wystarczy, jakoś się tu przepcham. Jednak stwierdziłem, że go trochę przesunę bardziej, bo będzie nam przeszkadzał. Futryna miała 116, więc mierzymy sobie, znaczymy sobie dwa punkciki, wycinamy na 116, w sensie wiercimy w tych punkcikach i wycinamy to z drugiej strony, tam będziemy kończyć mierzenia. 103, 112, niedużo trzeba będzie wyciąć. Jedno zaznaczmy sobie tak mniej więcej, gdzie jest ten hak i od niego 116. Aha, tu źle. To wyjdzie nam na 0 całkowicie. Na 112 po 2 cm więcej. Czyli jakoś tak. Tu. I tu. Wiecie, żeby mieć jak najmniej kucia, bo tutaj jest cieńsza ścianka. Nie wiem, co tu jest, jakieś drewno albo coś innego, nie? Ale tu jest koniec naszej starej futryny. I musimy się tylko 2 cm odsunąć. Ono jest na wysokość dużo wyższe po prostu. Teraz weźmy sobie poziomicę i pociągniemy to do góry poziomicą już. I na grubość poziomicy według mnie będzie idealnie od góry, żeby nie było pod sam sufit, będzie po prostu dużo niżej to opuszczone. Kurwa, ale tu jest różnica. Ja pierdzielę. Ale to będzie krzywo. To też obsadził krzywo. Patrzcie, jak dużo na takim małym. O. Centymetr krzywo jest osadzone. Przez co wygląda, że jest równo, bo po prostu wszystko tu jest krzywo. Więc... no nie wiem, z zewnątrz to będzie wyglądało na równo, nie? W środku tylko będzie krzywo. A sprawdźmy sobie te drugie z ciekawości. One też jest takie krzywo obsadzone? Nie. Tu jest równiutko już na przykład. Tylko to jest tak krzywo posadzone. I nie wiem, co z tym zrobić, bo patrzcie, jak to spada. Może ja coś źle zmierzyłem. Daj Bóg. No nic nie zmierzyłem źle. Jest tak, jak powinno być.
Ogromny spadek. Ile to w centymetrach jest? Tu do sufitu mamy 7,5 cm. Tu do sufitu mamy 5,5 cm. 2 cm na 116, nie? Ja? Tak. 2 cm na metrze. Ja pierdzielę. Ale nic. Będzie krzywo obsadzona. Według oka będzie krzywo, a według poziomicy będzie prosto. No, musi się dobrze otwierać, zamykać. Nie będę się przecież z nim siłował, nie? Gorsze jest to, że on po prostu sufit zrobił krzywo. Gdyby on go zrobił prosto, ten sufit, stary właściciel, nie byłoby tego problemu, bo wizualnie byłoby prosto, a teraz wizualnie będzie w cholerę krzywo. Ale dobra, już nie będę pierdzielił. Wiercimy, przenosimy się na drugą stronę, zobaczymy też jak na drugiej stronie to wygląda, czy optycznie z zewnątrz będzie po prostu prosto. Jeżeli będzie optycznie z zewnątrz krzywo, to zrobimy to okno krzywo, najprościej mówiąc. Dobra, tu mamy, zobaczmy sobie z zewnątrz jak to wygląda, pomierzmy to z zewnątrz, obrysujmy, będziemy cieli. Dobra, mamy dziureczki. Zróbmy sobie kreseczkę od jednego do drugiego. Nie no, tu się wydaje prosto. Więc dobra. Jak z zewnątrz wydaje się to prosto, po prostu zrobimy tak jak jest. Zmierzmy ją sobie całą, obrysujmy i będzie dobrze. Sprawdźmy, czy wszystko się zgadza, bo to też jest ważne. 117,5. No, 117,5. Może być, dobra. Trochę więcej, to nie zaszkodzi. No, było trochę zadymy. Wyciągnijmy najpierw te okno, żeby go nie rozbić, te szyby. Następnie weźmy sobie młot i wywalmy po prostu tą ścianę. Patrzcie, jaki tu jest gruby tynk. To jest 3-4 cm. Widzieliście, jakim pułapem poleciało? No. Patrzcie. To jest k***a śmiech na sali. Tu jest nadproże. Też niedobrze. Nie puszczę go w dół. Musimy sobie wyciągnąć to nadproże, wywalić je. Fajnie byłoby je też wstawić dalej. Więc chyba tak zrobimy. Wyciągniemy je, wstawimy je gdzieś tu. Po prostu. Albo bez nadproża będzie. Zobaczymy.
Patrzcie. Bez włączonego młota, nie? Po prostu sobie uderzam ręcznie, on spada. Masakra, po co była wymiana tego? Teraz będę musiał tynkować całą ścianę. Jeszcze 2 cegły lekko trzeba skuć. One prawdopodobnie odpadną już wtedy. Nie wiem, czy sobie tego nie wywalić i nie wstawić tych nadproży jednak na wszelki. Nie wiem, zobaczymy. Skuję te 2 cegły. Spróbuję je nadkuć. Jak nie spadnie, zostawiamy. Jak spadnie, wstawię te 2 nadproża. No i spadł. Ja mój wywaliłem za dużo, ale tym razem nie z mojej winy. Odpadło, a tu były takie nadproża. I na szerokość jest idealne, perfekto, a na wysokość jest o tak niecałą cegłę za wysoko. Ale to taki problem, to nie problem, mam te cegły, to najwyżej se podłożę, a potem albo włożę, przymuruję, albo zobaczymy. Dziurę już mamy wywaloną, jest bardzo duża. No i posprzątałem sobie, загruntowałem to wszystko w międzyczasie, można wstawiać okno. Tutaj tymczasowo musimy położyć sobie cegłówki, ponieważ no, jak widzieliście, te z góry wypadły i jest za duży otwór po prostu, ale nie jest tragicznie duży, więc sobie je połóżmy, wstawmy sobie ramę. Dobra, już jest gotowe, już obczyściłem to, można ją sobie wstawić. Wygląda na równe. Tylko teraz ja je chciałem dać do zera, ale tu jest tak krzywo, w sensie te tynki są tak krzywe wszystkie, że tu jest do zera, tu jest w miarę do zera. Spróbujmy to jeszcze przesunąć trochę, żeby to było jak najbardziej zero. O, takie coś. Spróbujmy teraz to wypoziomować. To dół jeszcze trzeba wyciągnąć. Też by było. Wygląda to lepiej. Jest trochę wystaje też za ścianę tutaj. Tutaj trochę za daleko byśmy tym wyszli. Teraz tak też by było oko. Też trzeba to zaklinować sobie. Jest.
Można to kołkować i można pianować. Ja nie wiem, czy nawet się opłaca je kołkować, bardzo ładnie siedzi, czy tylko nie zapianować go. Zobaczymy, zastanowię się i zobaczymy, jak to zrobię. Teraz, jak okna mamy już wypoziomowane, zakółkujemy je sobie, żeby się trzymało. Podjąłem taką decyzję, jednak będzie to bezpieczniejsze. Mam tu takie malutkie kołeczki akurat, szósteczki. Przejdą idealnie. 6×80. I wywierćmy sobie otwory. No, jebać te kołki, zapianujmy to po prostu. Dobra, będzie. Całkiem ładnie to wygląda. Ta piana na pewno stąd spadnie z tego narożnika. Powinienem to normalnie cegłę tam włożyć, nie? Przymurować ją, tak jak tu na dole. Ale nie chcę mi się z tym pierdolić. Zapianujemy to i... Chociaż... Ona tu bardzo ślicznie właśnie spada w tym momencie, więc... Więc dobra, idziemy, rozrobimy trochę MPK. Jedna cegła, szybko pójdzie. Tak samo tutaj, jak już będziemy mieli MPK rozłożonego, damy kilka cegieł i tyle. Jednak miałem jeszcze beton, więc rozrobiłem beton sobie. Nie będziemy tego kleić na MPK-u. No wolę, żeby to było pewne, że nam się to na pewno będzie trzymać. Wszystko do środka poleciało. Muszę to od środka robić jednak. Jak widać, futryna osadzona, okno siedzi. Tutaj ładnie zabetonowałem poza kamerami i trochę zapiankowałem. Będzie się trzymało. Czas sobie założyć okno. Ono jest potwornie ciężkie. Jak nie dam rady, pani Ala stoi za kamerą, to mi pomoże. Ej, tak dźwignę teraz. Nie ma szans, pani Alu. Pomocy. Wiecie pani z tamtej strony, a tutaj nie ma chuja, nie podniosę go tak. To ciężkie jest. Daje pani radę? Czekaj, muszę sobie złapać od dołu. O. Dobra. Włożyłeś? Chyba tak. Tak weszło. Troszkę do góry minimalnie. Minimalnie troszkę do góry trzeba. O. O. A możecie się zastanawiać, po co mi takie duże okno? Jest wiele zapotrzebowań, wiele sytuacji w życiu. Możecie zobaczyć jedną z nich, przykładową. Kiedy delektujesz się swoim ulubionym napojem, a kobieta cię szuka. Otwieraj! Otwieraj, ty pijaku wstrętny! Wiem, że tam jesteś. Szybko, bo jak się wkurzę, to te drzwi wypierdzielę. To będzie najlepszy moment, żeby skorzystać z dużego okna i uciec przez nie. No,
Więc widzicie, po co mi jest potrzebne takie duże okno na działce. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.